Witam wszystkich, moi drodzy. Dzisiaj wielka chwila. Spełniłem swoje marzenie motoryzacyjne, czyli kupno 125, ale w stylu adventure. Zaraz Wam opowiem, jak to wszystko wyglądało. Zobaczcie, ma 0,9 km najechane. Już schowam sobie telefon. No, tak jak w Zontesie się bardzo fajnie kręciło kierownicę i chodziło wszystko, tutaj powiedzmy cały przód, tak tutaj chodzi sama kierownica z przednim kołem i no muszę się chwilę do tego przyzwyczaić, bo jest to takie, że tak powiem, chwilowo dziwnie się czuję, jakbym skręcał, a motocykl nie chce skręcać. Później Wam go na postoju już pokażę. Jadę zatankować, bo jest 0 i opowiem Wam wszystko, jak to się wydarzyło, że go kupiłem. Ale jest wielki. Porównanie do Zontesa. Jakbym siedział na 2 razy wyższym motocyklu. Tak jak już obiecałem Wam, tworząc ten kanał, będę Wam pokazywał całą moją drogę, jakby to nazwać, ewolucję, przez które przechodzę. I pokażę Wam wszystko, jak to wyglądało. Więc też chciałem się z Wami od razu podzielić tym zakupem. Kupiłem oczywiście w lubelskim salonie. Raczej tego nie będzie oglądał, ale jakby oglądał, to Rafał, pozdrawiam Cię. Dzięki za szybkie załatwienie sprawy. Ogólnie sytuacja wyglądała tak, że od kiedy już ten QJ wyszedł na rynek, to już się tak nawet można powiedzieć trochę na niego podpaliłem. No ale był też Junak RX2, na którego usiadłem. Okazało się, że te wnęki mi bardzo przeszkadzają na kolana, więc odpuściłem temat, wspominałem już. No i w zeszłą środę trochę mi się nudziło w domu. Mówię, przejadę się, zobaczę. Może będzie akurat w salonie. Z tego co słyszałem, to wszystkie były wyprzedane, ale tak pomyślałem, że może akurat będzie stał i może akurat będzie możliwość pojeżdżenia. I okazało się, że wszystkie były oczywiście zarezerwowane, wszystkie już były sprzedane. No ale zadzwonił do mnie właśnie Rafał, którego poprosiłem, żeby mi dał znać, jak będzie kolejna dostawa, że chciałbym w sumie zarezerwować. No już byłem mocno przekonany do tego, żeby jednak zmienić ten motocykl. A Rafał o 17:30 zadzwonił do mnie. Oczywiście ja go nie znam, to jest pracownik sklepu, nie było nic po znajomości i powiedział, że ktoś zrezygnował i że jest motocykl wolny. No i ja długo nie myśląc powiedziałem, że dam mu znać najpóźniej w piątek rano, bo w czwartek było święto. Ale już to chwilę we mnie popracowało, trochę na odpale. Mówię, ok, wystawiam Zontka, może się sprzeda. Wystawiłem Zontesa około chyba 20 czy 19. Miałem 2 telefony osób, które chciały obejrzeć w weekend. No i zadzwonił trzeci telefon. Okazało się, że chłopak z Lublina śledził mój kanał. Znaczy zaczął śledzić mój kanał w momencie, kiedy zaczął szukać Zontesa. A z tego względu, że wiadomo, że mam sporo filmów dotyczących akurat Zontesa 125C2, no to na mój kanał wpadł. Chciał, nie chciał, jakoś ten YouTube tam mi pozycjonuje dosyć dobrze te filmy. I powiedział, że wie, że już jest motocykl
wie, że już jest motocykl dobrze doposażony, że o niego dbałem, bo widać to na filmach i że chciałby przyjechać go zobaczyć. No i okazało się, że w środę o 14:00 przyjechał razem z żoną, którą też bardzo serdecznie pozdrawiam. Bardzo mili ludzie, bardzo sympatyczni. Widać, że Zontes im się podobał i zapłacili mi zadatek. I w przyszłą środę prawdopodobnie już albo ja im go zaprowadzę, albo przyjadą po ten motocykl i sobie go zabiorą do siebie. Więc Zontes już można powiedzieć, że jest sprzedany. Bo to tylko kwestia kilku dni odbioru. Ale się wygodnie na tym jedzie. Jest taki wielki, nie wieje w ogóle w twarz, ta szyba taka jest wysoka. Tu taki piękny, masywny. No jestem tak zauroczony tym motocyklem, że ciężko mi w ogóle w to uwierzyć, jak to wszystko się zadziało. Wracając do tematu, sprzedałem tego Zontesa w czwartek o 14:00 mniej więcej. No pojechałem dzisiaj o 9:00. Szczerze powiem, że już byłem chyba za 15:09 dzisiaj pod MotoGP i nie chciałem, żeby mi ktoś go sprzątnął spod nosa. Pojechałem go zarejestrować. No niestety jakieś tam były drobne komplikacje z wydawaniem numerków, ale summa summarum 4,5 godziny i miałem temat załatwiony. Zrobiłem oczywiście ubezpieczenie, które jest obowiązkowo. No i teraz nawet nie wiem, która jest godzina, bo jeszcze ten zegarek nie jest dobrze ustawiony. Myślę, że może jest, nie wiem, 15, 16. I już mam motocykl. Więc chcę Was teraz zabrać w jakieś takie bardziej spokojniejsze miejsce, gdzieś tutaj wzdłuż obwodnicy, wzdłuż starej drogi na Kraśnik i Wam go tak z grubsza pokazać. Spróbujemy sparować pierwszy raz telefon z Bluetoothem, bo z tego co jest w informacji oczywiście działa tutaj taka aplikacja jak Android Auto bądź podobna, jeszcze się tak nie zagłębiałem, ale na zasadzie udostępniania wyświetlacza z telefonu będzie można wyświetlacz tutaj na ekranie i nie będzie potrzebny żaden zewnętrzny ekran. Więc to też dla mnie bardzo duży plus. No motocykl kosztował 12 900 chyba 90 albo 99, więc 13 000 bez złotówki albo bez 10 zł. Bo już takich drobnych szczegółów nie mogę dzisiaj spamiętać, bo jestem pod wpływem tylu emocji, że... Ale to nieważne, to kwestia tam paru złotych. Zontesa sprzedałem. Chcę tutaj mówić dokładnie za ile, bo to jest sprawa pomiędzy mną a kupującym. Jak będzie chciał kiedyś na forum, na grupie się pochwalić, to napiszę za ile, a jak nie, no to zostanie to naszą tajemnicą. Powiem Wam teraz, jak jadę, przejechałem ten kawałek, jeszcze ciężko mi się przyzwyczaić, że on tak trzeba tą kierownicą troszkę skręcić. O, może sobie zajadę sobie, od razu zatankuję. I powiem Wam szczerze, że no jest taki kocur wielki, jest takie byczysko. Możliwe, że Wam to będę powtarzał już kilka razy, ale jestem pod takim wrażeniem, jestem, że mi aż ciężko to wszystko ogarnąć. Także zatankuję i zaraz do Was wracam. Od pustego baku zatankowałem 10 litrów. Tam było troszeczkę na dnie, ale po pierwsze dlatego, że motocykl jest pochylony, a po drugie nie doczytałem. Wydaje mi się, że czytałem, że jest do dolnej części tutaj w lewo, ale jeszcze doczytam, upewnię się, nie chcę za dużo tego nalać, więc kluczyk odpala się. Odpalamy. Dzięki. Dzięki. I jest.
paliwko zaraz myślę, że się... O, paliwko zaraz sobie wskoczy, wskaźnik już na tyle, co powinien być. Myślę, że tam będzie... Nie postawiłem go też na prosto, więc myślę, że tych 4 literków brakuje. Literków brakuje. O, już wskoczyło jeszcze 2 kreseczki. Myślę, że bez tej jednej kreski będzie poszedł BM-eczką. Pięknie poszedł. Czytałem w instrukcji, żeby przez pierwsze 1000 km nie przekraczać 80% dopuszczalnej mocy. Nie widziałem tam, żeby było napisane dokładnie do ilu tysięcy kręcić, więc ja tak gdzieś w granicach chyba 7,5 tysiąca będę go tak starał się maksymalnie do takiej dokręcić. Mniej więcej tak koło 7. O, jednak jest cały bak paliwa. Już się zrobiło. No to powiedzmy tych 4 literków może brakowało. W porównaniu do Zontesa to jest kolos. Jest tak duży. Wiadomo, że teraz jest na dotarciu, więc tak go będę robił wszystko zgodnie z procedurą. Tak samo jak robiłem w Zontesie, bo chciałem, żeby nowy właściciel, nie planowałem go tak szybko sprzedawać, ale robiłem to też z myślą, że może go kiedyś sprzedam i żeby nowy właściciel też się cieszył sprawnym, dobrym motocyklem. Więc docierałem go książkowo i myślę, że teraz posłuży jeszcze wiele lat koledze, któremu ten motocykl sprzedałem, a jeżeli nie jemu, to jego małżonce, która też usiadła na Zontesa. Co prawda w pierwszych wrażeniach powiedziała, że jest ciężki, no ale nie ma co ukrywać, ten Zontes waży chyba około 160 kg, więc jak ktoś nie siedział na motocyklu, to może się to wydawać, że naprawdę jest ciężki. Całą historię szybkiego mojego zakupu QJ wam powiedziałem. Wybór mój padł, jak już wielokrotnie mówiłem o tym Junaku, że nie brałem go pod uwagę. Kolejnym motocyklem, który brałem pod uwagę, był Junak RX 125 ABS, ale jego brałem pod uwagę jako kiedyś może drugi motocykl, który byłby motocyklem takim bardziej w teren, na rybki, na biwak, z tego względu, że to też bardzo prosta konstrukcja, 12,6 konia, silnik chłodzony powietrzem, więc brałem pod uwagę, że może w przyszłości ten motocykl sobie kupię jako drugi, no bo wiadomo, że ciężko, żeby było tak, że jest zawsze jeden motocykl do wszystkiego. Chociaż mam nadzieję, że ten QJ będzie właśnie takim uniwersalnym motocyklem. Założę do niego kufry, założę do niego kufer centralny. Jeszcze chciałem wam powiedzieć, że jechał wzdłuż mnie chłopak BM-ką, piękną BM-eczką i mi kciuki pokazywał, więc mu się prawdopodobnie spodobał ten motocykl i akurat zajechaliśmy na tą samą stację i podszedł do mnie najpierw, jak płaciłem, spytał się mnie, co to za pojemność, bo widzi, że właśnie trochę taki mniejszy silnik, ale że piękny motocykl. No i teraz wchodząc jeszcze do samochodu, utnę ten moment oczywiście z tego względu, że zawsze ucinam na filmie, jak są jakieś osoby blisko mnie, twarze osób, ucinam te momenty, bo nie chcę udostępniać tego w internecie. Jak ktoś jest dalej, no to okej, traktuję to jako tło, ale jak z kimś zamieniłem kilka słów, czy osoba, która sprzedawała mi, nie wiem, przykładowo paliwo na stacji, tego nie nagrywam, wycinam to po prostu. Ja nie chcę kogoś wrzucać do internetu, bo nie wiem, czy ktoś sobie to życzy, ale tylko tyle, że przekazał, że piękny motocykl. Z Zontesem też się spotkałem wielokrotnie, że ktoś podchodził i mówił piękny motocykl.
Jeżeli chodzi o QJ, myślę, że też będzie dużo takich sytuacji, że ktoś podejdzie, podpyta. QJ naprawdę, no już teraz musiałem się chwilę nim przejechać. Tak, zmieniam tematy, bo dzisiaj jestem pod wpływem tylu emocji, wszystkich pozytywnych, to powiedzmy 5% negatywnych z jakiejś tam sytuacji, co mnie spotkała w urzędzie, ale urząd to urząd. Dużo petentów, też pracują ludzie oczywiście i też jakieś tam prawo pomyłek może być, pomyłek, ja tam do nikogo nie mam jakichś większych pretensji. Chciałem, urwał mi się wątek, ale już sobie przypomniałem, co chciałem wam powiedzieć, że chciałem szybko wyjechać z Lublina, z tego względu, że nie czułem się jeszcze pewnie na tym motocyklu, nie czułem się pewnie, bo trochę wariowała mi głowa z tego względu, że ja ruszam kierownicą, a przód stoi w miejscu, więc przez chwilę musiałem się do tego przyzwyczaić. Wolałem pojechać teraz na takie drogi, gdzie się przyzwyczajałem do jazdy do Zontesa, tutaj bądź przy działce, i czułem się bezpiecznie, bo był bardzo mały ruch, więc tutaj sobie kilka razy się zatrzymam, ruszę, wejdę w zakręty, troszeczkę poczuję się pewnie na tym motocyklu, dopiero będę pchał się w miasto. A przy okazji trochę docierania też mu nie zaszkodzi na początku, te pierwsze kilometry właśnie ze zmiennymi prędkościami, ze zmiennymi obrotami. Nie chcę go trzymać cały czas na jednych obrotach, tylko trochę dodać gazu. Nie chcę go też mulić, więc go będę lekko podkręcał góra-dół. Ale pięknie się wchodzi w zakręt, no delikatnie oczywiście, bo tam mała prędkość, około 60 na godzinę. Co jeszcze bardzo możliwe, ale jeszcze tego na 100% nie jestem pewien, będę chyba zmieniał dźwignię zmiany biegów, bo ona jest taka trochę mała, powiem wam szczerze, i nie wiem, czy nie wydłużę delikatnie, chociaż jeszcze muszę pojeździć, zobaczyć. Ta szybka, nie wieje mi w ogóle na twarz, ja nie czuję w ogóle powietrza, żeby mi gdzieś tutaj w twarz. Też zobaczymy różnicę, jak będę mówił do was na filmie, czy będzie słychać ten szum w kamerze. Mam mikrofon schowany w środku przy policzku, ale chciał nie chciał, jednak jest to kask szczękowy i delikatne jakieś wloty powietrza, delikatnie powietrze tutaj wlatywało, dlatego zawsze się starałem jakoś walczyć z tym szumem. Zobaczymy, jak będzie teraz przy tej owiewce. No, na razie wieje wiatr boczny, więc możliwe, że jednak ten szum będziecie słyszeć. Dzisiaj z tego, co patrzyłem, pogoda bardzo fajna. Pochmurno jest mocno, tak jak widzicie, ale patrzyłem na meteo, ma nie padać w ogóle, więc na bezpiecznie sobie wyjechałem. Zresztą teraz już nawet jak będzie padało, to nie ma się czym przejmować. Tylko tyle, że koszulkę mam. Nie mam koszulę Shimy, która mi się rewelacyjnie sprawdziła na ostatnim wyjeździe. Mam tylko bardzo cienką koszuleczkę z długim rękawem pod koszulą i jest mi ciepło, super. Dzisiaj nie gniewajcie się, jak będę mówił bez ładu i składu. Taki jest dzień, jakiś szalony dla mnie. Dzień szalony. Od środy wieczora mam takie dni szalone, rozchwiane emocjonalnie. Z jednej strony lęk, czy nie zamienię z dobrego na gorszy. Ale do odważnych świat należy. No, Zontes wiadomo, to marka jest chyba wiodąca, jeżeli chodzi o chińskie motocykle. Ale QJ też ma bardzo dobre opinie. To też jest bardzo dobra marka. Więc tutaj lęku jakoś nie było. Nawet gdybym wybierał Junaka, też bym nie miał jakiegoś lęku, bo już to jest też ten Junak ma dobre opinie. Wiadomo, że zawsze gdzieś się znajdzie jakiś egzemplarz, który może będzie miał jakieś ukryte wady, ale raczej o takich ogólnych wadach, gdzie wszystkie te motocykle mają, się raczej nie słyszy. Brałem też pod uwagę Bartona
wyszły, nie chcę wam skłamać, nie będę teraz zmyślał, wyszły dwa modele Bartona, które nawet mi się podobały, ale jednak z Bartonem chciałem być ostrożny z tego względu, że tam z tym rally były duże problemy i tak bałem się, że niektóre nowe modele mogą mieć też na początku problemy. Powiem wam szczerze, że nie oglądałem nawet żadnych filmów związanych z tym QJ-em. Jeden film oglądałem kolegi, który porównywał, nie pamiętam już czy Malaguti Dune i tego QJ-a. Tak, żeby tylko jakiś tam filmik obejrzeć, ale jeszcze nie ma za dużo. To są świeże motocykle. Z tego co patrzyłem w moich dokumentach, to mój jest jakoś chyba koniec marca 26, więc to są jeszcze wszystko świeżynki. Też kupując ten motocykl były dwa, jeden już był sprzedany. Ten pierwszy motocykl, który nie był moim motocyklem, miał ustawioną kierownicę tak jak tutaj, na szóstce, czyli bardziej prosto. Ten motocykl miał zaś ustawioną niżej kierownicę i od razu to odczułem, pomimo że tamta była chyba ustawiona na dwójce czy na trójce, to różnica była bardzo duża. Wymianę oleju pierwszą taką zrobię przy około 500 km. Też wam to wszystko oczywiście pokażę, a kolejną wymianę prawdopodobnie zrobi mi serwis. Zobaczymy jeszcze jak to będzie. Trochę go trzeba raz mocniej, raz niżej dokręcić. Świetna droga do nauki jazdy. Jak coś, to bardzo, jak ktoś jest z Lublina, tutaj spod Lublina, to bardzo polecam tą drogę. Mniej więcej w okolicach Strzeszkowic, bądź tutaj jak się jedzie Starą Kraśnicką, wskakuje się tutaj od razu na tą drogę i tak jak widzicie już jest 19,2 km, czyli powiedzmy z 8 może kilometrów, z 7 już pokonałem tą drogą. Jest świetna droga do nauki, jest tutaj praktycznie zerowy ruch. Jak ktoś chce się lepiej poczuć, żeby poznać swój motocykl, to myślę, że nie ma lepszej drogi, bo na tej drodze można pojechać sobie 20-30, nie będzie się tamowało ruchu, ale jak ktoś chce sprawdzić, no powiedzmy może nie maksa, ale jak się czuje jadąc 60, 90, bo ja sam wiem, że na początku jak jeździłem z Ontesem, to dla mnie prędkość 80, 90, jak jechałem po drodze, gdzie normalnie wszystkie samochody uczestniczyły w ruchu, to była droga na Biłgoraj, to prędkość 90, którą miałem, wydawała się dla mnie jakbym jechał ze 200 na godzinę, zawrotna, nie czułem się pewnie, a teraz powiem wam szczerze, że już nie mam z tym problemu jechać tą 90 czy 100, ale wszystko to jest kwestia wprawy, więc moim zdaniem warto sobie przyjechać tutaj na tą drogę i zobaczyć, jak wygląda sytuacja z własnym motorkiem, jak się motocykl składa, jak się można tutaj nim pobawić, na ile sobie można pozwolić. Więc śmiało tutaj polecam tą drogę. A jeszcze może sobie kawałek tą drogą pojadę, jak jest ładna pogoda. Zaraz wam będę chciał nagrać dźwięk tego motocykla. Będę chciał wam go pokazać z bliska. Pokazać każdy detal, który jest tutaj, jak jest tutaj wykonany. Bardzo się cieszę, że możecie ze mną w tym filmie uczestniczyć z mojej pierwszej jazdy tym motocyklem. Ja też się bardzo cieszę, że ostatnio strzeliło 400 subskrypcji, już jest chyba 425. Kanał się rozwija dla mnie w zawrotnym tempie.
jestem 5 miesięcy na YouTubie, zrobiłem myślę około 20 filmów, ale dla mnie to jest kosmos to, co się dzieje. W szczególności, że praktycznie nikt z moich znajomych nie wie, że mam kanał na YouTubie. Powiem wam szczerze, że ideą mojego kanału było zbudowanie sobie marki od zera. Nie dzięki znajomościom, nie dzięki, nie wiem, 500 osobom, których mam znajomych na Facebooku, którzy by mi tam napompowali, nie wiem, te 300-400 subskrypcji. Chciałem coś zrobić tak od zera swojego, żeby mi nikt nie powiedział, że że dzięki niemu coś tam mam, że dzięki znajomym. I dlatego może ten kanał nie idzie w jakimś ogromnie zawrotnym tempie, chociaż uważam, że po takim czasie, kiedy mam ten kanał 430 subskrybentów czy 25, to jest dla mnie i tak rewelacja. Teraz sobie zawrócę tutaj. O, muszę sobie... Fajnie. Jeszcze nie rozkminiłem tutaj, czy on ma cały czas już włączone światła. Nie widzę tutaj przełącznika świateł. Tu są długie, czyli on ma chyba nie tak jak w Zontesie, tylko ma cały czas już może włączone światła. Bo Zontes miał światła dzienne i poprzez włączenie tej z prawej strony mogliśmy sobie włączyć długie i krótkie. A ja nie wiem, jak to tutaj wygląda. Aha, czyli światła długie włączamy. Zobaczcie, tak jak w Zontesie mieliśmy, naciskaliśmy krótkie, naciskaliśmy przycisk długimi, o tutaj, to teraz poprzez przesunięcie dźwigni do przodu zapalają nam się długie światła. Będę się go starał mniej więcej docierać, tak jak wam mówiłem wcześniej, jak z Zontesa docierałem, mniej więcej do tych około 6000. 6-7 to jest maks. Z Zontesa dobrze dotarłem. Zaraz gdzieś zjedziemy. Może będzie w jakimś bardziej takim dołku, to nie będzie słychać tego szumu z obwodnicy. Właśnie taka mi się owiewka marzyła. Regulacja jest, widzę, chyba sprzęgła. Klamki chyba będę musiał sobie dać delikatnie bliżej. Tak mi się wydaje, że jest, ale zaraz będziemy wszystko oglądać. Ja dzisiaj, znaczy w środę jak go zobaczyłem, to tylko na niego usiadłem. A dzisiaj nawet bez odpalenia go po prostu kupiłem. I tak sobie pomyślałem, co ma być, to będzie. Wszystko się tak fajnie układa, że chyba tak miało być. O, może tu przy tym lesie coś nagramy. O, tutaj pojedziemy. Nigdy tu nie byłem. O, i tu będzie bardzo fajne miejsce. O, jak to pokazuje, że jest. Pokazuje, że jest luz. O, teraz coś nie złapał wcześniej. Ale to kwestia może ustawienia. 26,5 km. Wyłączamy. Tak jak mówiłem, filmów praktycznie żadnych nie oglądałem, tylko tyle, co dzisiaj czekając na zarejestrowanie motocykla trzymałem tą książkę
serwisową, to tak, mamy tutaj 3 pozycje. Wkładamy sobie kluczyk, prawa pozycja. Możemy motocykl odpalić. Tu jest wyłączenie. Jak jest na luzie, to bez sprzęgła. Wyłączamy. Żeby można wyjąć w ten sposób kluczyk i wtedy cały czas kierownica się kręci. A żeby zablokować kierownicę, widzicie, w tą stronę nie idzie. Musimy docisnąć maksymalnie w lewo kierownicę i wtedy jest zablokowana. Zaraz ściągnę kamerę i Wam wszystko pokażę. Tylko najpierw zadzwonię do mojej żonki, powiem, że wszystko jest ok. Moi drodzy, żeby nie było, że wjechałem gdzieś do lasu, jest to normalna droga uczęszczana, po prostu kawałkiem prowadzi przez las, żeby później nie było, że sobie wjeżdżam na dziko do lasu. Już Wam pokazuję, jak się ten motocykl prezentuje. Tutaj w tym miejscu otwiera się siedzisko, ale już Wam to pokażę w garażu i wtedy ustawię kamerę na statywie. Tak wygląda silnik. Tu są sety, te stopnie niestety nie mają gumy, no ale na to nic nie poradzimy, ewentualnie sobie kupię. Trochę króciutka jest dźwignia zmiany biegów. Zobaczymy jeszcze, może ją trochę podniosę do góry, a może kupię dłuższą i ją wydłużę. Tutaj fajnie, że są te rolki i można sobie bezpiecznie postawić motocykl na podnośniku. Zobaczcie, silnik zabudowany. Jest to jakiś plastik, jakieś tworzywo, ale całe orurowanie tutaj tak wygląda bardzo solidnie. I tutaj też jest kawał plastiku. Ok, mam kluczyk, to przekręcę Wam od razu stacyjkę. Jeszcze raz pokażę, jak się uruchamiałem, jakie piękne światła, piękne oczka. I tutaj to, co pokazywałem, to będą długie światła, tylko myślę, że one się wyświetlą dopiero w momencie, kiedy będzie silnik odpalony. Tutaj mamy klaksonik, kierunkowskaz lewo-prawo. Tutaj są światła awaryjne i odpalanie motocykla. To może spróbujemy go sparować i połączyć z Bluetoothem. Zobaczmy w ogóle te opcje. Wszystko robię tu pierwszy raz. Najpierw naciskam, raz nacisnąłem przyciskiem i tutaj w dół naciskając OK, czyli tutaj w dół naciskając mamy wszystkie opcje, interfejs, godzina. Aha, możliwość jest ustawienia 2 opcji, takiej, czarnej, bądź interfejs ustawienia takiej, czyli dzień-noc, bądź auto. Może zmieńmy godzinę. Godzina jest teraz 16:15. Czyli tutaj będzie tak, przejście, 16, przechodzimy Enter, jedyneczka, niech będzie 16, już nie będziemy tutaj. 16:16. Tutaj co to mamy? Jasność ekranu. Auto. Zrobimy na razie na 3. Unit to są kilometry, mile. Język niestety polskiego nie ma, bo pytałem się właśnie tej kolegi. Information. To jest nieważne. I mobile, Bluetooth, connect, open. I dobra, spróbujmy się close, open. Spróbujmy się połączyć. Zobaczymy, jak to wygląda. Uruchamiamy Bluetooth.
Czy będzie widział nowe urządzenia? Toyota nie, Osmo nie. QJ jest. Włączamy QJ, parowanie. Sparować urządzenie, tak, paruj. Mamy połączone urządzenie, połączone aktywne. Dobra, jeżeli już mamy urządzenie aktywne, zobaczmy, co możemy w tej sytuacji zrobić. Co my tu możemy zrobić? Czy to potrzeba jakąś aplikację nam ściągnąć? Rozłączy się, anuluj, nie. I teraz muszę zaraz gdzieś doczytać i zaraz do Was wrócę, jak wygląda sytuacja z tym, żebym miał udostępniony ekran, a może spróbuję go odpalić i zobaczymy. Jak teraz wejść? A, i widzicie, dobra, jak teraz zrobiłem? Przytrzymałem dłużej ten przycisk. Na chwilę go wyłączę. Carbitride. Mam ściągnięte. Carbitride. Zainstaluj. Otwórz. Uruchom. Dobra. Podczas używania aplikacji. Go settings. Ale tylko podczas używania aplikacji. OK. Połączeń. No dobra, zróbmy zezwól. Podczas używania aplikacji i ona sobie szczyta sobie ten kod QR. Jest. Połączone. Please open Wi-Fi. Jest. No i mamy. Powiadomienia. Zezwalaj na dostęp do powiadomień. Zrobimy. OK. Albo nie. Może to robię coś dookoła, ale robię to pierwszy raz. Więc teraz, żeby połączyć się w ogóle z tą aplikacją, przytrzymujemy dłużej ten przycisk. Więc mamy ustawioną aplikację, tu nam będzie jechała. Ale chcemy wyjść z tej aplikacji i chcemy mieć to, co mamy na telefonie. To nie robimy tak, że mapy. Bo teraz nam będzie tylko chciało ustawienia zrobić. Musimy zrobić projekcję. Rozpocznij teraz. Mamy projekcję. W takim razie jeden temat mamy ogarnięty. Zablokowana klawiatura. Z tego wychodzimy, bo na razie już tego nie potrzebuję. Teraz Wam jeszcze pokażę, jak ten motorek ładnie pracuje. Odpalimy go. Ma taki lekki, basowy dźwięk. Wyłączę, żeby nie hałasować tu przy lesie. Ma taki lekki, basowy dźwięk, na pewno ładniejszy niż Zontes. Zontesa sprzedałem, ale bez kufra oczywiście centralnego. Dałem nowemu tutaj właścicielowi te kufry boczne, kufry, które zostały na gmolach. Dostał cały zestaw, ale oczywiście płytę i kufer centralny będę zabierał z powrotem. Więc będę tutaj montował. Pokażę Wam wszystko już w warsztacie, jakieś takie detale. Powiem Wam, jakie tutaj śruby będą pasowały. Myślę, że gdzieś tutaj chyba z 6 to będzie maksymalnie. Jak będę miał już kamerę na statywie, to Wam pokażę, jak się otwiera to siedzenie, co tam jest. No lusterka Fest, takie chyba to będzie z M10 na pewno. No jeżeli chodzi o handbary, to jest to plastik.
O, jest możliwość przestawienia sobie klamki sprzęgła. Ja na razie nie będę nic zmieniał, na razie sobie pojeżdżę na tych ustawieniach. No i oczywiście USB zwykłe i USB-C na pewno się przyda. Przeprowadzę sobie tędy jeden kabelek gdzieś tutaj wzdłuż tych plastików i będę chciał mieć kabel jeden bezpośrednio w jednym kufrze, żebym mógł sobie tam ładować sprzęt. Kupiłem już chyba 2-metrowy taki kabel, więc będzie idealnie pasował. A tutaj sobie zamontuję, też kupiłem na Temu fajny kabel taki sprężynowy i też będzie to wszystko super funkcjonowało. Więc myślę, że z grubsza wszystkie informacje takie na bieżąco zobaczyliście już. Wymiarowania no to nie będę Wam opowiadał i wagi, bo to wszystko można przeczytać w instrukcji producenta. Pójdą fajne modyfikacje, kilka fajnych modyfikacji jeszcze zrobię kolorystycznych, ale tak jak było z Zontesem, całą drogę zobaczyliście, jak to wyglądało i tutaj też całą drogę, jak będzie wyglądała moja z tym motocyklem. Wszystko Was będę informował na bieżąco, będę Wam pokazywał. Lecimy pojeździć jeszcze trochę. Zapraszam do oglądania dalej filmu z jazdy. Dobra, niech motorek sobie chwilkę pochodzi. Chociaż w sumie nie wystygł. I spróbujemy odpalić tą nawigację. I wpiszmy, nie wiem, Zalew Zębożycki, Lublin. Tu jest Biedronka. To może do tego miejsca. Do tej wieży. Ok, tą trasą pojedziemy. Jedź na północny wschód przez 4 km. Ok, i wyłączmy dźwięki. Czy się tutaj da wyłączyć dźwięki? Wyłączamy. Wyłączę tą nawigację. Zakończ nawigację. Zrobimy udostępnianie. Udostępnianie i odpalimy sobie Janosika. Aha, czyli to i tak musi być cały czas. Aha, czyli to musi być i tak odpalone. Coś tam, jakieś ustawienia posprawdzam. Obroty, ile tysięcy, spoko. Dobra, zobaczmy tak. Muszę to wszystko porozkminiać jeszcze. Dobra, wszystko ogarnięte. Jakby trochę łańcuch słychać, ale on się ułoży. Później go będzie trzeba jeszcze dobrze nasmarować. W lusterkach bardzo dobrze widać. Są podobne kształtem do tych, które kupiłem sobie do Zontesa.
Tu chcę, żebym skręcił w prawo, ale nie będę skręcał. Pojadę sobie dalszą drogą. Ekran jest dobrze czytelny. Nawet jeżeli mamy Navi ustawione, czy będziemy chcieli sobie Google Maps wrzucić, to wszystko fajnie widać. Który bieg, obroty pokazuje nam w cyfrach. Obroty pokazuje nam tutaj jako szóstka, piątka, czyli razy 1000, czyli 6-5 tysięcy. Temperatura też ładnie jest pokazana. Ilość paliwa, to, że jest po Wi-Fi połączony. Te podnóżki są wygodne. Bardzo fajne są te wykończenia, takie, że się but nie ślizga. Tu jedynie co się może mylić trochę, to jak jedziemy ze stałą prędkością i tutaj tak jakby to wyglądało, myślałem wcześniej, że to jest szóstka bieg, a to była piątka, ale to jest chwilkę, dosłownie kwestia chwili, przyzwyczajenia. Przejedziemy może tutaj po lekkich szutrach, zobaczymy. Co się tutaj dzieje po małych dołach. Tu z tego co pamiętam, to taka fajna droga jest. Dobrze wybiera na stojąco. Spróbujemy. Czegoś takiego właśnie szukałem. Dobra, wyłączę już tą Navi. Zobaczmy jeszcze interfejs i czarny. Spróbujmy przejechać się z takim wyświetlaczem. Napiszcie w komentarzu, który bardziej Wam się podoba, czy czarny. A chwila, moment, ile zrobiłem? 32 km i już się przyzwyczaiłem do tego, że kierownica cała z lampą nie chodzi, tylko sam tutaj środek. Potrzebowałem dosłownie chwili. Tak, słychać trochę łańcuch jeszcze przy dodawaniu gazu, ale on się na pewno ułoży. On potrzebuje jeszcze później smaru. Tak samo miałem, jak założyłem nowy łańcuch do Zenka. W Zenku też tak było, że musiałem później go chwilę podsmarować i wszystko super funkcjonowało. Jestem pod wrażeniem też tej szyby przedniej. Nie jeździłem nigdy motocyklem z taką wysoką szybą. Jest to całkowicie inny komfort. A jeszcze myślę, że zobaczę ogromną różnicę w momencie, jak już będę takie te przelotowe prędkości mógł osiągać, czyli tam te 90, 100, to wtedy no jak Wam się podoba ten czarny wyświetlacz? Lepiej czy biały lepszy?
ale ten wydech nawet takie fajne rasowe brzmienie wydaje, nie spodziewałem się. Wiadomo, że 125 motocykle do momentu zmodyfikowania sobie wydechu nie będą brzmiały jakoś mocno rasowo, jedni to lubią, jedni nie. Ja jestem jednak z tej ekipy, która woli cichsze wydechy, ale ten brzmi bardzo fajnie, chyba oryginalny, najpiękniejszy wydech jaki widziałem w motocyklu, to jest w Będzie Bartka Benda, pięknie brzmi, pięknie basowo. Jest godzina 17:09, czyli dzisiaj akcja od zakupu, zarejestrowania, wykupienia ubezpieczenia, no to była 8 godzin. Za ubezpieczenie zapłaciłem 820 zł. W tym mam za Zontesa, nie pamiętam, koło 900 chyba było. W tym mam asystansa bez limitów kilometrów 2 razy do roku. Autokasko NW chyba na 10 tysięcy, no i samo OC. Więc też nie jest jakoś tam, nie jest to tanio, ale przez pierwszy rok chciałem sobie zrobić pełny pakiet awaryjnie, żeby było. Czyli no różni się trochę ten motocykl tutaj kwestiami takimi technicznymi, stricte wyświetlaczem i przyciskami od Zontesa, ale to też wiadomo, że Zontes to jest już taka marka, gdzie oni bardzo lubią elektronikę, lubią bajerzyć te motocykle. Z jednej strony to plus, z drugiej strony przyszłościowo nie wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja się cieszę bardzo, że ten QJ jest jednak na zwykłym kluczyku ręcznym. Nie na zbliżeniowym. Nie wiem, może to było głupie, ale tak zawsze brakowało mi tego. Może to głupie, co powiem, i może powiecie, że nie mam racji, ale brakowało mi jednak tego, żeby ten zapłon przekręcić kluczykiem, a nie dotknąć guziczkiem. Jakoś tak, nie wiem dlaczego miałem. Lubię takie te starsze rozwiązania. Przejedziemy się nad zalew Zębożycki. Pokażę wam bardzo fajną miejscówkę, gdzie można... Kiedyś był tutaj zakaz wjazdu, chyba że jeszcze jest... Nie jest odkręcony. Można przyjechać, spotkać się z ekipą, posiedzieć. Bardzo ładne miejsce. Kiedyś tu, z tego co pamiętam, to był zakaz wjazdu, ale nie dotyczyło osób, które mają kartę wędkarską, bo tutaj też wędkarze mocno przyjeżdżali. A że ja kilkanaście lat wędkowałem, teraz już nie opłaciłem karty, więc zawsze tutaj sobie legalnie wjeżdżałem, ale już nie widzę już teraz tego zakazu. Zobaczcie, jak fajnie, tam można sobie iść na lody, są knajpy. Fajnie buczy ten wydech, tak basowo. Zobaczcie, jakie piękne miejsce. O, kosteczkę nową zrobili, bo tego jeszcze nie było. Świetnie się prezentuje. Zrobili tu nową kostkę. O, ładnie murek zrobili, nowy wylany asfalt. Nie byłem tu już bardzo dawno, znaczy nie wchodziłem tutaj, ale to chyba jakaś świeża sprawa. Podjazd dla wózków inwalidzkich. Tutaj właśnie sporo osób łódki sobie zostawia i zobaczcie, jak pięknie wygląda to miejsce. Żaglówki, wędkarze. Rewelacyjne miejsce.
Wejdziemy sobie tutaj, a nie wejdziemy, bo jest zamknięte. Widzicie? Jedno z piękniejszych miejsc w Lublinie. Powiedzcie, co myślicie o moim nowym motocyklu. Czy Wam się podoba? Czy według Was to była dobra zamiana, czy zła? Jestem ciekawy Waszego zdania. Zawsze Wasze komentarze traktuję poważnie. Lubię, jak piszecie o swoich wrażeniach. Także to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie filmu. Pozdrawiam Was. Myślę, że kolejny odcinek już będzie z montażu kufra centralnego. Także do zobaczenia.